Jakie podejście ma Pan też do tak zwanego rozgrzewania się? Chodzi mi o to, że są muzycy, to nie tylko chodzi o perkusję, ale perkusja jest takim specyficznym instrumentem, bo gramy tutaj ruchowo. No wiadomo. Używamy mięśni. To jest zupełnie coś innego jak gitarzysta, który używa Ja nadgarstka. do czynienia z perkusistą. Tak jest, tak. Jest perkusistą to czynnym. teraz czuję. No, więc... Już to wyczułem że to nie jest pan redaktor. Nie. My właśnie się różnimy od wszystkich, znaczy większości branżowych pism, że jesteśmy czynnymi muzykami i znamy Ale się... bo niedawno, w zeszłym roku udzielałem wywiadu do perkusista. perkusista. I też wywiad prowadził, ale to mój przyjaciel Jacek Pelc. No, proszę, że bardzo nie było, bo się rozmawialiśmy bardzo swobodnie. Zresztą bardzo się lubimy, wspaniały perkusista. Dokładnie, więc wiemy co to jest, kiedy zwłaszcza jak się gra skomplikowane rzeczy, tak. No warto się moim zdaniem rozegrać, co najmniej rozegrać no wiadomo, przed występem. Jakie jest Pana podejście do tego tematu, też jako edukatora? To znaczy tak, ja specjalnie nie rozgrzewki jakieś takie nie stosuję. To czym mam te ćwiczenia różne, to co profesor kiedyś mi pokazywał z czasów szkolnych jeszcze, gdzie trzyma się pałki i przewija się przez te. Tak. Tu, żeby przeguby. Tak. Żeby wszystkim, bo w bębnach najważniejsze są przeguby. Jeżeli tu jest luźno, to i dlatego to jest bardzo dobre ćwiczenie, jak również drugie ćwiczenie takie było, że łączyło się dwie pałeczki, dwie końcówki pałek, czyli tam gdzie są główki i wkładało się do dłoni, jedna wystawała troszeczkę tu, druga tu i te grubsze części wystają i robić takie śmigło jakby tutaj, prawą ręką i to też bardzo dużo daje, bo rozluźnia tutaj całą rękę i tutaj przedramię i to samo z lewą ręką. To było co przyniósł profesor, nazywał się Albert, świętej pamięci, Albert Orendosz, perkusista z Filharmonii Śląskiej, który właśnie takie ćwiczenia nam aplikował i zresztą one bardzo dobrze działały i z początku to bolało, zwłaszcza ten przewrót, co tutaj bolał, to wszystko, ale potem efekt był, także a poza tym najważniejsze rzeczy do tych rzeczy, co ja zawsze mówiłem, żeby ćwiczyć na worku z piaskiem. Po prostu i to wtedy ten pan profesor, on mi to zalecił, mówi powiedz mamie, żeby ci uszyła worek i nasypała do niego piasku. Zaszyła i ćwicz sobie na tym worku. I się okazuje, że ćwiczyłem bo to jest zmuszanie tutaj, bo tak łatwo jak się stuka. Ja mam sceptyczne podejście do tych padów i tak dalej. Tenże pan Al Foster kiedyś wypowiedział się, to mi mówił Adam Makowicz, który z nim grał kiedyś tam w Stanach jak był i jak tu był w Polsce, to mówi, że Al Foster powiedział tak, że on nie ma czasu ćwiczyć na żadnych padach. Mówi, najlepszym padem jest dla niego własne kolano. I to jest fakt, że jak się ćwiczy tutaj, uderza w to, ono niespecjalnie oddaje, ale jakby się jest z tym ćwiczeniem. Bo ono jest tu, wchodzi. Tu wkręca się. Tak.
że to rozgrzewka jakaś, ja czasami próbowałem się, ja czasami widzę, że się ciągle chodzą z pałkami i się rozgrzewają i to stukają przed tym koncertami. Nie, ja się w ogóle przede wszystkim staram się wyciszyć. W zasadzie cała tajemnica grania na bębnach to jest to, że jak coś jest w środku, nie ma niepokój, to się to słyszy w graniu, że jest niepokój i nie ma spokoju. Bębny wymagają, że na bębnach się siada i się trzeba próbować rozpłynąć. I wtedy można coś zacząć działać. A nie może być spięcia jakby. Jak się zaczyna spięć, zawsze uczniom mówię tak, że może wszystkie członki muszą być rozluźnione. Z wyjątkiem jednego. Nie. Tamten fizjologiczny członek. Ja mówię, członki są wszystkie na ręce, a jeden jest członek, który ma prawo się usztywnić. No, że do tej pory to nie zawsze wspominają to, jak ja im to mówię, że ma się tak rozumieć, że jeżeli się ten jeden usztywni, no trudno, to już on ma prawo. W każdym razie to jest tak, że w psychice jest, że często niektórzy muszą szukać ucieczki w alkohol, niektórzy uciekają w narkotyki, żeby się rozróżnić i tak dalej. Inni znowu rozróżniają się jogą czy coś i też jest, że każdy ma swoją gdzieś metodę, każdy czuje, co tam ewentualnie mu co spowoduje, że on będzie się czuł swobodnie, że wyjdzie mu, że zacznie mu wszystko wychodzić, bo wtedy zaczyna wszystko wychodzić, jeżeli człowiek jest rozluźniony po prostu. No i ćwiczyć, niestety ćwiczyć, jak się ćwiczy regularnie, to się nie ma czego bać, że człowiek nie będzie. No to już przed koncertem bardzo nie lubię ćwiczyć na przykład, bo się na przykład wypróżnię. I potem już na koncercie nie wiem, co mam zagrać, bo już zagrałem, wszystko zagrane i co teraz mam, taki mętlik. Natomiast przed koncertem w ogóle już nie ćwiczę. Na przykład ewentualnie jeden dzień z pół godziny. I też tak sobie to dawkuję do tej pory, że jak mam ochotę, jak organizm się domaga, 1,5 godziny, 2, no to ćwiczę 2 godziny. Natomiast czasami pół godziny wystarczy w zupełności. Ale żeby codziennie ciąć za bębnami, bo nie zawsze jest taka możliwość, no to ćwiczę na kolanie, jak tylko mogę.